Cześć! Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o zdjęciach, które zrobiłem 18 lat temu i które myślałem, że są fatalne, a jednak nie. W zeszłym tygodniu nagrywałem odcinek o Robercie Capie, czyli fotografowanie na odległość ręki i budowanie relacji. W trakcie tego odcinka spontanicznie wyciągnąłem gdzieś z głowy, z przyszłości swoją sytuację, jakieś pierwsze doświadczenie z reportażem. Na początku studiów miałem zadanie, żeby pójść w jakieś miejsce, zrobić reportaż, jakichś ludzi fotografować. Pojechałem do mojego miasta rodzinnego, Bartoszyce, i tam w zakładzie szewskim zrobiłem reportaż. To trwało krótko. Godzinę byłem w tym miejscu. Spytałem szewców, czy się zgadzają. Oni się zgodzili i tam skakałem po tym zakładzie szewskim. I ja myślałem, że te zdjęcia są do niczego. Zresztą tak powiedziałem w zeszłym tygodniu w tym odcinku. Następnego dnia oglądałem materiał i tak sam siebie posłuchałem. A dlaczego mówisz, że te zdjęcia są do niczego? I poszedłem do pracowni, wyciągnąłem negatyw. Patrzę, jest te 20 klatek. Poszedłem do ciemni i je skopiowałem. Teraz popatrzcie, jak one wyglądają. Mam je tutaj. Szerszy plan, pierwszy plan, drugi plan, zagospodarowany. Mamy dwóch bohaterów. Zbliżamy się trochę do okna. Mamy detal jakichś elementów opisujących to miejsce. Mamy bohatera w chwili wytchnienia między pracą. Mamy fajną grę pierwszego planu, drugiego planu, jakąś kontrolę głębi ostrości. Mamy nawet użyty flash i taki portret typu prosto w oczy. Jest też fotografia, w której jest zastosowana w sposób świadomy plastyka ruchu, czyli jakaś preselekcja czasu migawki. Są piony i poziomy. Tutaj zdjęcie pionowe. Bardzo ciekawie rozegrane. Na dole duża postać, później ten przestrzał tego przejścia i ten regał. Najszersze ujęcie. Przyszli klienci, a chyba raczej koledzy. Wiecie, ja patrzę na te zdjęcia i myślę, Jezus, świetne fotografie. A ty powiedziałeś, że one są do niczego. Dlaczego ty powiedziałeś, że są do niczego, Karol? Proste, bo nikt mi nie powiedział, że to są dobre fotografie. Ja je położyłem na przeglądzie, na studiach. Jacyś nauczyciele przeszli, dali zaliczenie i ja o nich zapomniałem. I w głowie mojej zostało to, że poszedłem gdzieś, zrobiłem jakiś reportaż na zaliczenie i nic z tego nie wynika. No pewnie lipne były, no słabe. A te zdjęcia są świetne. Gdyby teraz przyszedł jakiś uczeń, student do mnie i ja bym mu dał takie zadanie i on by przywiózł coś takiego i ja bym spytał, zajmujesz się reportażem w ogóle? Mówi, nie, pierwszy raz robiłem. To ja bym wtedy, wiecie co zrobił? Ja bym wtedy chyba wyszedł, policzył do 10, wrócił i zaczął z nim rozmowę o tym, jak mu się fotografowało, co ono sądzi o tych zdjęciach, jak sądzisz, co w tych zdjęciach jest dobre. Ułóżmy te zdjęcia w jakąś historię, albo chociaż kompozycyjnie, żeby one ładnie ze sobą grały. Jakie masz doświadczenia z rozmowy z tymi ludźmi? Byli rozmowni, nie? Ciągnąłeś ich za język, czy tylko fotografowałeś? Chciałbyś tam wrócić? Dowiedziałeś się coś o tym miejscu? A może jakieś inne miejsca cię interesują? I tak dalej, i tak dalej. I bym z nim rozmawiał. Dlaczego? Bo po prostu w tych zdjęciach widać potencjał. Ten chłopak się nadaje, ma predyspozycję do robienia reportażu. Wtedy w Polsce, to jest przełom lat 2000, przełom wieków, jakiś 2000 rok, reportaż w ogóle nie był popularny, ani dokument. On funkcjonował głównie w obszarze fotografii prasowej, wojennej, ale nie było mody,
tak jak teraz jest, na to, żeby chodzić z aparatem, fotografować, festiwale takie są, wystawy, publikacje o takiej fotografii. Wtedy tak nie było. I nie było też nauczyciela blisko mnie, który by taką fotografię uczył, albo przynajmniej, który by taką fotografię bardzo doceniał. I by wiedział, że to jest cenne. Pogadajmy o tym. Żeby było jasne, do nikogo z moich nauczycieli nie mam pretensji. Oni świetnie uczyli, ale tak się złożyło, że dobrze uczyli tego, czym oni się zajmowali. Więc ja robiłem to, czym oni się zajmowali i to było bardzo dobre. Bo się nauczyłem tego, co oni znali. Ale nie było w tym pakiecie moim edukacyjnym człowieka, który by się znał na reportażu i dokumencie. Moja myśl, refleksja, po tym jak zobaczyłem ten negatyw, jak zobaczyłem te odbitki i stwierdziłem, że to jest porządna robota. A ja myślałem o tym, że ja nic nie zrobiłem istotnego. Jest taka, szukajmy nauczycieli, którzy będą widzieć nasze mocne strony. To, co naprawdę w nas gra, do czego mamy predyspozycję. Oczywiście, powinniśmy budować jeszcze rzeczy, które mniej umiemy, po to, żeby być fotografem takim wszechstronnym, ale jeżeli mamy coś, tak jak ja miałem, będąc młodym chłopakiem, jakieś takie umiejętności, skillsy, to powinna być osoba, musimy szukać takiej osoby, która powie, wiem, co z tym zrobić. Pociągniemy to. Szukajcie takich nauczycieli. Jeżeli macie jakiś zestaw prac, czujecie, że coś tam może być, nie pokazujcie tego jednej osobie, pokażcie to kilku osobom. Wyślijcie mailem do jakiejś osoby, znajdźcie jakiegoś fotografa i spytajcie go, wiem, przepraszam, pewnie pan jest zajęty, zrobiłem takich kilka zdjęć, jakby pan mógł chociaż 3 zdania, byłoby super. Albo pani, przepraszam, parytet. Kochani, ile osób zrobiło coś świetnego i to zostało bez echa, zostało niezauważone i te osoby nie wiedziały o tym, że była tam jakaś żyła złota. Bo nikt im tego nie powiedział. Bo gdy jesteśmy na początku, to słuchamy innych. Nie mamy własnych doświadczeń. Kochani, szukajcie dobrych, odpowiednich nauczycieli. Nie chodzi o to, że ten nauczyciel, jak fotografuje tak, to nie może cię nauczyć czegoś innego. Może. Mądry nauczyciel, który robi reportaż, będzie dobrze uczył także inscenizacji i tak dalej. Ale warto poszukać także osoby, która naprawdę zęby zjadła na tym, co was interesuje. Ona da kopa i przyspieszenie. Uczmy się.